Cześć, witam Was, tu historia miniona i kontynuacja opowieści o starożytnej Palestynie. Oczywiście witam Was wszystkich, ale szczególnie witam Agnieszkę i Ryszarda, którzy zdecydowali się skomentować mój ostatni film i oczekują dalszej części, a więc to stało się faktem. Dzisiejszy odcinek będzie nieco dłuższy aniżeli odcinek właśnie poprzedni i w gruncie rzeczy będzie podzielony na dwie części. Część opowiadająca o Persach i część o czasach helenistycznych. Oczywiście cała opowieść o Palestynie ukazana jest po raz kolejny na tle rywalizacji wielkich potęg ówczesnego świata i opisuje około 400 lat dziejów tamtego rejonu. Film zacznie się od oczywiście jarzma niewoli, w której znajdowała się Palestyna, czy może raczej Izraelici, a zakończy się odrodzeniem ich państwa, czyli tak zwanego okresu, który znamy jako państwo Machabeuszy. Okej, zatem dzięki, już nie przedłużam tego wstępu i zapraszam do oglądania oraz słuchania. Zaczynamy właściwą opowieść. Dla ówczesnego Izraela wielkie znaczenie ma wydarzenie ponownie daleko od ich rdzennej ziemi, mianowicie bitwa pod Opis, która rozegrała się 12 października w roku 539 przed naszą erą. To właśnie w tym czasie dochodzi do najazdu Persów na kraj nowobabiloński, gdzie Persowie czynią znaczne postępy w podboju tego upadającego już imperium. Kolejne miasta są zdobywane, aż armia perska podchodzi pod sam Babilon i rzekę Tygrys. W tamtym czasie przywódcą Babilończyków był król Nabonid, który wysyła swojego syna Baltazara właśnie na drugą stronę rzeki Tygrysu, aby odparł Persów, tym samym mając nadzieję na odwrócenie losów wojny. Być może ten plan nawet by się powiódł, ale dochodzi do zdrady w szeregach armii nowobabilońskiej, ginie sam Baltazar, a zwycięzcą zostaje król Cyrus. Mówię tutaj o królu Cyrusie II Wielkim, który stał się słynnym władcą na kartach historii Bliskiego Wschodu. I po zwycięskiej bitwie wojska szybko wkraczają do miasta, podobno nie napotykając żadnego oporu, a sam Cyrus witany jest jako dobrodziej i wyzwoliciel. Wydarzenia, o których teraz opowiadam, opisuje tak zwany cylinder Cyrusa, zapisany w piśmie klinowym. I tu po raz kolejny widzimy pewnego rodzaju stronniczość, gdzie historia nie do końca może być obiektywna, kiedy opiera się tylko na jednym ze źródeł pisanych, w tym przypadku na cylindrze Cyrusa, który zdecydowanie pozytywnie opisuje przyjęcie wojsk napastniczych, co najprawdopodobniej było zwykłą propagandą. A sam cylinder był kiedyś wbudowany w fundamenty świątyni Marduka w samym Babilonie. W związku z tym prawda mogła wyglądać trochę inaczej, ponieważ sam król Cyrus wkroczył do miasta dopiero pod sam koniec miesiąca, o czym mówi nam z kolei kronika Nabonida, czyli króla babilońskiego, de facto źródło opozycyjne do perskiego. Jednak koniec końców fakty są faktami, a było tak, iż król Cyrus i Persja zajęły Babilon. Monarcha perski miał sławę władcy tolerancyjnego i dobrego traktowania podbitych krain oraz ludzi i być może nawet sam Nabonid przeżył upadek swojego imperium, o czym mówi nam jedna z wersji, która przetrwała do naszych czasów. Całe państwo nowobabilońskie wkrótce pada pod naporem ekspansji perskiej, a sam Cyrus wydaje bardzo znamienity dekret, bardzo ważny dla Izraelitów, udzielając amnestii i zezwalając im na powrót do swoich ziem zniszczonych, upadłych wcześniej królestw. I po raz kolejny mamy do czynienia takowoż z tym samym chwytem, bo czy Izraelici w swojej księdze mogli opisać inaczej króla Cyrusa, zachwalając jego postać, skoro jego decyzja była dla nich
tak wielce korzystna? A więc dekret, o którym mówię, został wydany w roku 538 przed naszą erą. Mamy tu do czynienia z dwoma dostępnymi wersjami, hebrajską i aramejską, gdzie ponownie bardziej ta wiarygodna wydaje się wersja aramejska. Wracając jeszcze do Biblii, gdzie Izraelici wychwalają tego perskiego władcę, gdzie przecież prawdziwą motywacją Cyrusa było coś innego, no przecież nie miłość do obcego narodu. U podłoża jego decyzji leżało coś całkiem innego. Chciał on zbudować przyczółek właśnie w Palestynie do ataku na Egipt, o czym już przecież Biblia nam nie wspomina, bo po prostu Cyrus prowadził swoją politykę i podboje w całkiem inny sposób w porównaniu do władców z Asyrii czy też państwa nowobabilońskiego, których Biblia zdecydowanie krytykuje, ponieważ byli im nieprzychylni. Ale to nie wszystko, o czym mówi wspominany edykt. Możemy tam też znaleźć informacje o odbudowie świątyni oraz samego miasta Jerozolima. Także zwrot skarbów, przecież stamtąd zrabowanych trochę wcześniej przez samych Babilończyków. A nade wszystko jest jeszcze jeden fakt, który doskonale łączy Persów Cyrusa z narodem Izraela. Musimy wiedzieć, że oficjalną i najważniejszą religią Imperium Perskiego były wierzenia przekazane przez staroirańskiego proroka Zaratustry. I właśnie w tamtej religii Boga nazywano Ahura Mazda, czyli najmądrzejszy Pan. Chodzi tu o dokładnie pewną zbieżność bóstw, ponieważ Persowie utożsamiali Boga Żydów ze swoim Bogiem, o którym głosił im Zaratustra, co zdecydowanie sprzyjało też dobremu traktowaniu Izraelitów. I właśnie ta wiara w jednego tego samego Boga Stworzyciela połączyła te nacje. I tym bardziej wydaje się to całkiem logiczne, iż Cyrus pozwolił Żydom powrócić do swojego kraju, a także udzielał przecież pomocy finansowej w odbudowie świątyni i miasta. Wszystko wydaje się układać dobrze, a nowa ziemia palestyńska otrzymuje nazwę Jehud i staje się prowincją Persji. Jednak pojawia się też inny ciekawy fakt, bo przecież sam edykt wywołał nieco mieszane uczucia wśród Izraelczyków już osiadłych na dobre w Babilonie i o dziwo tylko część z nich na początku powraca na swoje rdzenne terytorium, a druga część woli wspierać odbudowę tamtego państwa finansowo z racji tego, że przecież czują się Babilończykami. I tak naprawdę odradzające się powoli królestwo dawnej Judy było niczym więcej jak bladym cieniem swojego dużo większego poprzednika i prowincja Jehud mierzyła tylko około 30 km od samego miasta Jerozolima, a także jego autonomia była ograniczona. Tereny te zamieszkiwała mała liczba ludności, dodatkowo podzielona na miejscową biedotę i powracającą elitę znacznie lepiej wykształconą, co w konsekwencji musiało przerodzić się w jedno, w konflikty na wiele lat. A pierwszej fali powracających Izraelczyków do ojczyzny przewodził książę Judy i to najpierw on, zaraz po przybyciu, odbudował ołtarz i fundamenty świątyni. Czas odbudowy drugiej świątyni przypada na okres panowania króla Persji Dariusza I. I następuje druga, znacznie poważniejsza fala powrotu Izraelitów do swojej ojczyzny, gdzie przywódcą wracających migrantów jest Zarobabel z rodu Dawida, czyli znaczniejsza postać, ważna dla narodu izraelskiego, a również z nim przybył kapłan Jozue, w krótkim czasie stając się pierwszym arcykapłanem tego narodu. Co do świątyni, to najprawdopodobniej została ona wzniesiona na gruzach pierwszej i była czymś, co można uznać za symbol scalający poróżniony lud Izraela, czyli tych, którzy zdecydowali się tam żyć pomimo podbicia przez wcześniej Babilon, i tych, którzy przybyli
w ten sposób jednocząc naród Izraela raz jeszcze w całość. Jednak sama świątynia w tamtym czasie była znacznie skromniejszym budynkiem aniżeli pierwsza świątynia wzniesiona dużo wcześniej i też zabrakło w niej sławnej Arki Przymierza. Wiek IV przed naszą erą można uznać za zdecydowanie pomyślny dla Judy i w tamtym czasie działają tam dwie ważne postacie, Ezdrasz i Nehemiasz. Nehemiasz to osoba, która umocniła Judę finansowo. Ponownie dzięki niemu został wzniesiony mur obronny wokół Jerozolimy, a stolica od nowa zaczęła się zapełniać ludźmi. Natomiast Ezdrasz jednoczył lud Izraela pod względem religijnym, co jest bardzo ważne, ponieważ uczynił on wspólnotę Izraela po raz kolejny realnym organizmem narodowym, lecz niestety tak naprawdę bez własnego państwa, ponieważ cały czas teren ten wchodził w skład Wielkiego Imperium Persji. W tym właśnie czasie rozwija się funkcja arcykapłana, co jak później doskonale już mam nadzieję zdajemy sobie z tego sprawę, funkcja ta zrodzi potężną kastę polityczną i również w tym czasie powstaje coś, co znamy z dzisiejszych czasów, mianowicie pierwsze żydowskie synagogi, gdzie aramejski staje się powszechnym językiem, nazywany często językiem imperialnym, a hebrajski przypisany jest głównie religii. Mijają kolejne dziesięciolecia i na świat przychodzi wielki człowiek starożytności. I w roku 332 przed naszą erą Aleksander Macedoński rusza na wschód, po kolei podbijając Egipt, Persję, a co za tym idzie, malutką Palestynę. I od tej pory Juda nosi grecką nazwę Judea. Dochodzi również do podziału administracyjnego, gdzie Judea wchodzi w skład całej Syrii, czyli inaczej Syrii Dolnej. I pomimo zmiany zwierzchnictwa nadal utrzymuje jakąś autonomię. To dosyć trudny okres, jeśli chodzi o źródła pisane, ponieważ większość rzetelnej wiedzy czerpiemy z archeologii, która również potwierdza w tamtym czasie rozwój takich miast jak Cezarea, sama Samaria i Aszkelon na wzór grecki. Natomiast następna istotna rzecz jest taka, iż w tamtym okresie wzrasta rola arcykapłana, ale także i innych kapłanów. Powstaje instytucja znawców prawa, czyli dobrze nam znanych, mam nadzieję, uczonych w prawie, którzy właśnie dokładnie w tamtym momencie historii w końcu spisują tradycję żydowską, tworząc kanon Starego Testamentu w Biblii. Jak wiemy z historii, Aleksander Wielki umiera dosyć szybko i młodo i dochodzi do wojny diadochów, czyli do osób z najbliższego otoczenia Aleksandra Wielkiego i jego największych generałów. Będzie to miało kolosalne znaczenie dla omawianej tutaj ziemi palestyńskiej, a to dlatego, iż na samym początku teren ten zostanie opanowany przez dynastię Ptolemeuszy. I Judea będzie miała tego pecha, że na dziesiątki lat stanie się epicentrum zmagań pomiędzy dziedzicami Aleksandra, co będzie też skutkowało podziałami w samym narodzie Izraela. Tu należy wyjaśnić jedną rzecz, gdzie Palestyna stanie się klasycznym przykładem casus belli, a to z racji tego, iż w wyniku następującej bitwy pod Ipsos w roku 301 przed naszą erą, podczas czwartej już wojny diadochów, teren ten w wyniku jej rozstrzygnięć miał być przyznany Seleukusowi, ale w międzyczasie, wbrew tym postanowieniom, de facto zajęli go Ptolemeuszowie. Sytuacja znacznie pogorszy się od roku 274 przed naszą erą, ponieważ zatargi zaczną coraz bardziej tylko przybierać na sile i brutalności,
Kolejne ważne wydarzenia rozgrywają się w roku 202 przed naszą erą, kiedy dochodzi do znacznego kryzysu w Egipcie, w państwie Ptolemeuszów. I to właśnie jest moment, kiedy Antioch rozpoczyna kolejną ze swoich wojen, gdzie w historii znamy ją pod nazwą wojny syryjskiej, gdzie dojdzie do jednej z największych bitew epoki antycznej. Seleucydowie zwyciężają egipskie wojska Ptolemeuszów i po tej porażce będą oni zmuszeni oddać Celesyrię właśnie zwycięzcom, a co za tym idzie, także i Judeę, co staje się niepodważalnym faktem już 2 lata później w roku 198 przed naszą erą. Z początkiem ta zmiana panującej dynastii wydaje się mieć pozytywne znaczenie dla Izraelczyków. Judea wciąż utrzymuje pewnego rodzaju autonomię, ale czego nie mogli wiedzieć tamci ludzie w tamtym okresie jest to, że to wszystko są to miłe, złego początki, ponieważ sam Antioch III prowadzi bardzo poważną rozgrywkę międzynarodową, gdzie napotka on po raz pierwszy wschodzącą potęgę w basenie Morza Śródziemnego, a mianowicie Rzym, co z czasem przyczyni się do utraty przez niego sprawczości właśnie w tym regionie, a jednocześnie jest to prolog, który na razie jeszcze niepozornie zwiastuje ciężkie czasy dla Izraelitów. Również kolejny z władców tej dynastii, Seleukos IV, panujący w latach od 187 do 175 przed naszą erą, dopuścił się mniej więcej w tamtym czasie splądrowania samej świątyni jerozolimskiej, co oczywiście będzie oburzające dla miejscowej ludności, a to jego działanie wynikło prawdopodobnie z tego, iż jego poprzednik zaczął mieć tak naprawdę coraz większe problemy na arenie międzynarodowej, w której się poruszał, a kolejne dokonywane decyzje przez władców z tej oto dynastii zaczynały stawać się tylko ciągiem następujących po sobie błędów i za które również przyjdzie im zapłacić nie tylko na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim w samej Palestynie. Najlepszym tego dowodem jest rok 169 przed naszą erą, gdzie po raz kolejny mamy do czynienia z kolejną wojną syryjską, już 6, gdzie następny z władców, Antioch IV, zajmuje Cypr oraz Aleksandrię, co wydaje się być przecież sukcesem, ale wcale on nim nie jest, ponieważ szybko interweniuje Rzym, a efekt jest natychmiastowy, bo Antioch szybko zwija swoje siły z ledwo co zajętych nowych terenów, starając się, póki jeszcze może uniknąć militarnej konfrontacji z kolejnym, bardzo groźnym przecież przeciwnikiem, ponieważ już w tamtym okresie czasu Rzym uporał się już z Kartaginą i jest już niemal gotowy do uderzenia właśnie na wschód. I zaledwie 2 lata później świątynia izraelska ponownie zostaje złupiona, ale tym razem Judejczycy wiedzą o jego porażce w kraju Ptolemeuszy, szybko podnoszą bunt, widząc słabość Seleucydów i dochodzi do pierwszych poważnych zamieszek, które w konsekwencji już niedługo doprowadzą do głębokiej rewolty. Reakcja Antiocha była jedną z najgorszych chyba, na jaką mógł się wtedy zdobyć. I dodatkowo była ona bardzo ostrą reakcją. Decyduje się na przymusową helenizację Izraelczyków, wprowadza greckie prawo świeckie, wydając dekret, który zdecydowanie będzie ograniczać praktyki religijne Izraelitów, i to właśnie na jego rozkaz w pozostałych miastach Judei kazano wznieść posągi bogów greckich i mało tego, nakazano jeszcze pod karą śmierci oddawać im cześć. A wszystkie święte pisma Izraelitów, jeśli
byłyby znalezione, miały być doszczętnie zniszczone i spalone. A ostateczną obrazą dla miejscowej ludności było to, że w miejscowej Jerozolimie świątynię poświęcono Zeusowi olimpijskiemu, na ołtarzu zabito w ofierze świnię, a koniec końców postawiono tam posąg Zeusa, któremu oczywiście nakazano przymusowo składać ofiary. Czara goryczy przelała się, a dzisiaj z historii wiemy już, że właśnie w roku 167 przed naszą erą wybucha tak zwane powstanie Machabeuszy. Ale z drugiej strony sprawa nie była tak oczywista, bo samo społeczeństwo Judei było podzielone na dwa różne obozy, ponieważ jeden z obozów wspierał obóz grecki, w skład którego głównie wchodziła arystokracja i wyższe warstwy społeczne, i obóz drugi, gdzie bazą tego obozu było zwykłe chłopstwo i biedota, a ugrupowanie to nosiło nazwę Hasidim. Kumulacja tych wszystkich wydarzeń rozgrywających się w ostatnich latach będzie miała jeden wielki finał, a przyczyni się do tego ostatnia iskra, która wznieci pożar, który obejmie całą Palestynę. Na początku tych bardzo ważnych wydarzeń centralną postacią będzie Matjatiasz, który, obawiając się prześladowań, ucieka w pobliskie góry, gdzie właśnie tam przyłączą się do niego inni Izraelici, co będzie początkiem ruchu powstańczego. Kolejnym dowódcą powstania zostanie Juda Machabeusz i to on będzie autorem przekształcenia rebelii w walkę podjazdową i też partyzancką. I to dzięki niemu ostatecznie powstańcy odnoszą zwycięstwo nad wojskami Seleucydów, zdobywając wkrótce stolicę prowincji i dokonując masakry na wyznawcach oraz zwolennikach helenizmu. Ostatnim ważnym wydarzeniem w tym okresie czasu jest to, że Juda Machabeusz przystąpi do negocjacji pokojowych z samym Rzymem, gdzie Rzymianie w tym momencie mają interes w tym, aby osłabić władzę Seleucydów i będą skłonni do rozmów z Machabeuszem. Ale w roku 160 przed naszą erą Machabeusz ginie, a kolejnym dowódcą powstania zostaje jego brat Jonatan, gdzie ma on trochę nieco inny punkt widzenia na całą sytuację i przystępuje do rozmów, ale z przedstawicielami dynastii Seleucydów, gdzie ostatecznie uznają oni właśnie Jonatana jako pewnego rodzaju władcę i zgodzą się nadać mu urząd wielkorządcy Judei. Ale oczywiście nie za darmo, bo ten w zamian obieca im pomoc militarną w starciu z Rzymem. A co za tym idzie, oznacza to narodzenie się niezależnej państwowości Izraela, a wszystko to wydarzyło się w roku 152 przed naszą erą. No chyba to był prawdziwy maraton tym razem. Chyba tak, przyznam, ponad 20 minut filmu. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do samego końca i oglądacie to zakończenie. I nie może się w zakończeniu obyć bez standardowych regułek. Pamiętajcie o subskrypcji, zaznaczeniu dzwoneczka przy tym, bo wtedy właśnie dostaniecie powiadomienie, jeśli lubicie moje filmy i będziecie mogli je oglądać dalej. Ale żeby one mogły powstawać, to właśnie liczę zdecydowanie na was wszystkich. A więc to udostępnienie i naprawdę, jeśli chcecie, to wspierajcie ten kanał właśnie takimi działaniami, reakcjami, komentarzami. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Mam nadzieję, po raz kolejny w jakimś filmie. Pozdrawiam wszystkich, heja!